Witamy Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Poprzez Wieki. A dzisiaj jest bardzo wyjątkowy wieczór, ponieważ mamy w Warszawie Noc Muzeum. I tak trochę z Michałem na spontanie postanowiliśmy ruszyć się z domu i trafiliśmy do bardzo wyjątkowego miejsca. A gdzie jesteśmy? Muzeum Polskiej Techniki Wojskowej, oddział Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie przy ulicy Powsińskiej 13. Bardzo wszystkich serdecznie tutaj zapraszamy. Ja Wam powiem, jestem pierwszy raz, jestem zachwycony. Fantastyczne miejsce, niesamowita obsługa, fantastyczni ludzie. Do tego żałujcie, jeżeli dzisiaj tutaj nie traficie, no to za rok jest również Noc Muzeum, więc koniecznie odwiedźcie. Co tu się będzie w ogóle dzisiaj działo? Co możemy zobaczyć w czasie Nocy Muzeum w tym wyjątkowym obiekcie? Dzisiaj przede wszystkim postawiliśmy na zaprezentowanie służby zdrowia w Wojsku Polskim. Na przestrzeni dziejów współpracujemy ze Stowarzyszeniem Szpital Ujazdowski, który tutaj w dniu dzisiejszym otworzył wystawę dotyczącą tej wojskowej części Szpitala Ujazdowskiego, cykl wykładów dotyczących w ogóle służby zdrowia właśnie w polskim wojsku. Wspierają nas dzisiaj też czynni rekonstruktorzy, którzy prezentują sylwetki żołnierzy w umundurowaniu historycznym różnych epok, począwszy, można powiedzieć, od końca XIX wieku, przez I, II wojnę światową, aż do lat 60. XX wieku. Wszyscy oni jakby zlokalizowani są przy naszych eksponatach, oczywiście odpowiednich do epoki, do munduru, który też prezentują. Myślę, że to też ciekawa lekcja historii i ciekawe eksponaty, które oni tak jakby wspierają, prezentując je i opowiadając o nich. Paweł Dunin-Bartudziejski, Muzeum Oręża Polskiego, Studzianki Pancerne. Tak wyglądał towarzysz husarski w drugiej połowie XVII wieku. Tutaj mówimy dokładnie o okresie bitwy pod Wiedniem. Także to już jest w pełni wykształcona półzbrojka, szliom, czyli hełm, typowa szabla husarska z paluchem. To nasz wynalazek, nasz patent. Niesamowicie sprawdza się w walce, a tym lampart oczywiście oznaczający dzielność, waleczność. Prezentuję sylwetkę oficera pierwszego pułku szwoleżerów Józefa Piłsudskiego z okresu wojny polsko-bolszewickiej, dokładnie w stopniu podporucznika. Mam na sobie mundur wzór 17, do tego są buty wysokie z ostrogami pruskimi, oficerskimi. Przy sobie mam również kaburę do rewolweru Grasser austro-węgierskiego. Przy sobie mam też szablę wzór 17 z temblakiem wzór 17. Do tego austro-węgierskie rapcie, bardzo popularne w tamtym okresie. A do wypełnienia całości rękawiczki carskie z cielęcej skóry. Radosław Dąbrowski, Klub Miłośników Historii Warszawa. Tym razem jesteśmy w mundurach Wojska Polskiego na Wschodzie, tak zwanego ludowego. Reprezentujemy tutaj szereg różnych oddziałów, od czołgistów, ale przede wszystkim oddział sanitarny, medyczny, czyli tą pierwszą jednostkę, która zajmowała się rannymi na polu bitwy. Sanitariusze w tamtych czasach nie mieli przede wszystkim leczyć tych rannych. Ich głównym zadaniem była przede wszystkim ewakuacja. Środki do pierwszej pomocy były bardzo ograniczone. Przede wszystkim były to głównie opatrunki z gazy. Mieliśmy zatamować krwotoki i tego rannego zabrać jak najdalej do punktu ewakuacji, żeby tam się nim zajął taki już prawdziwy personel medyczny. Większość sanitariuszy, jeżeli posiadała w ogóle jakiekolwiek przeszkolenie medyczne, było to bardzo podstawowe przeszkolenie, nawet nie tyle z pierwszej pomocy, co z zakładania opatrunków. Chodziło przede wszystkim o to, żeby jak najszybciej tych rannych zabezpieczyć i zabrać w bezpieczniejsze miejsce. Myślę, że w ogóle temat Wojskowej Służby Zdrowia jest bardzo rozległy, ale mało znany. W związku z tym też staramy się, aby wspierały nas jednostki wojskowe. Tutaj dzisiaj na przykład 25. Brygada Kawalerii Powietrznej wystawia stanowisko wojskowej ewakuacji lotniczej, więc można zapoznać się z tym sprzętem najnowocześniejszym, tym, co aktualnie jest na wyposażeniu właśnie Wojska Polskiego. To jest bardzo duży obiekt, jest tu wiele niesamowitych eksponatów. Macie coś takiego wyjątkowego, co Was odróżnia od jakichś innych muzeów, że tak powiem, nie wiem, od Muzeum Wojska Polskiego, bo ja nie wiem, jak działa ta współpraca, natomiast byłem w Muzeum Wojska Polskiego, no i proszę Państwa, jeśli Państwo byli przed Muzeum Wojska Polskiego, oczywiście w ich starej siedzibie, tam jest ten plac, na którym jest dużo czołgów, samolotów, to tu tego jest
5 razy więcej, 7 razy więcej? Macie jakieś takie wyjątkowe eksponaty? Czy ja zacznę od tego, że kiedyś teren tutaj tego fortu był, można powiedzieć, centralnym magazynem Muzeum Wojska Polskiego i tutaj, gdy wycofywano kolejne modele sprzętu, to zawsze po sztuce, po dwie było przekazywane, no i tutaj też przechowywane. W związku z tym nasza kolekcja sprzętu pancernego to jest ponad 70 egzemplarzy czołgów, pojazdów pancernych, ponad 40 samolotów różnych modeli, blisko 120 dział, moździerzy, to wszystko, co służyło w Wojsku Polskim, czyli polska technika wojskowa. Oprócz tego kolekcja radarów, której praktycznie w żadnym innym muzeum nie można No ja zobaczyć. też nie widziałem. Także cała masa sprzętu, no i sam charakter zabytkowy obiektu, czyli zabytkowy fort, najbardziej na południe wysunięty fort tego zewnętrznego pierścienia obrony Warszawy, po którym pozostały już tylko koszary szyjowe, no i jakieś relikty w terenie, natomiast też jakby dla miłośników fortyfikacji też tutaj na pewno zawsze się coś znajdzie. Kamil Paławski. Tutaj to jest sylwetka formacji imperatorskiej armii rosyjskiej, czyli w tym przypadku jest to opałczenie. Na polskie bym to przetłumaczył jako pospolite ruszenie. I tutaj nieprzypadkowo wybraliśmy tą formację, dlatego że no, jest to fort, tak? A opałczenia, czyli formacje drugorzutowe z okresu I wojny światowej często obsadzały właśnie forty i twierdze rosyjskie, między innymi w Polsce. Mam na sobie mundur sukienny, bo w takich mundurach właśnie z tego materiału wyruszyła cała armia rosyjska na I wojnę światową. Jako że jestem żołnierzem opałczenia, to posiadam na sobie elementy umundurowania i wyposażenia, które są przestarzałe, bo takie właśnie wyposażenie trafiało do formacji drugorzutowych, właśnie już wycofane wcześniej z użytku, gdzieś wyciągnięte z magazynów, między innymi właśnie klamra wzoru 1855. Nowsze już były mosiężne z dwugłowym carskim orłem rosyjskim, ale w tym przypadku, tak jak mówię, jest to jeden z tych elementów właśnie wcześniejszych. No i tak samo raniec, czyli plecak dla piechoty, te formacje, który ogółem został stworzony do tego, żeby nosić go na plecach, natomiast taki dość ciekawy układ szelek spowoduje, że można go zrobić z niego torbę. I do tego często przyzwyczajeni starsi żołnierze, ponieważ do opałczenia wstępowali żołnierze starsi ze starszych roczników, no to przyzwyczajeni do noszenia torby właśnie przewieszonej na bok, a niżej na plecach. Dzień dobry, nazywam się Dominik Karabin. Uczestniczę w Towarzystwie Historycznym 1920 roku i reprezentuję sylwetkę strzelca w mundurze Polnische Wehrmacht. Był to głównie ubiór Legionów Polskich w roku 20 podczas bitwy polsko-bolszewickiej. Mundur składał się z butów szturmowych, okutych od spodu. Nad butami znajdują się owijacze, wyżej spodnie mundurowe wzór 17, pas, na którym się znajduje dwie pary ładownic, do tego bagnet z lewej strony, do karabinu Mauser wzór 98 oraz wiadomo kurtka wzór 17, maciejówka z orzełkiem z 19 roku. Tutaj za mną można zobaczyć karabin maszynowy Hotchkiss wzór 15, ładowany taśmami sztywnymi oraz punkt werbunkowy do Ochotniczej Armii Polskiej. Grupa Rekonstrukcji Historycznej Annawa, która dzisiaj jest w składzie jako 6. Pomorska Dywizja Powietrzno-Desantowa, a dokładnie 5. Dywizjon Artylerii Mieszanej. Jest to jednostka z okresu lat 60. Jesteśmy w umundurowaniu i przygotowani tak, jak w czasie ćwiczeń w 1963 roku. Mamy na sobie mundury US deszczyki, tak zwane, wyposażenie AKMS-y, już raki i noże szturmowe, czerwone berety. Wśród nas jest jeden żołnierz z 7. Łużyckiej Dywizji Desantowej i sanitariuszka z obrony cywilnej. Na naszym stanowisku możecie zobaczyć jedno z nielicznych zachowanych i w ogóle jedno z nielicznych wyprodukowanych wyrzutnię rakietową WP-8A, których było wyprodukowanych dla 6. Pomorskiej 40 sztuk, 20 było na stanie
Reszta 20 była pochowana po magazynach, nigdy nie służyła. Były 3 baterie tego typu w dywizji. W tej chwili w muzeach można oglądać 8 takich wyrzutni. Wśród obiektów, które dzisiaj są prezentowane, szczególnie tutaj zwracamy uwagę na najnowsze nabytki, na najnowsze zakupy Muzeum Wojska Polskiego. Mamy tutaj ciężarówkę GMC oraz transporter Universal Carrier, które Muzeum Wojska Polskiego zakupiło na początku tego roku. One znajdują się tutaj za moimi plecami, tak więc jeżeli ktoś chciałby jeszcze też w przyszłości oczywiście, na przyszłych naszych imprezach zobaczyć akurat te pojazdy, no to będzie taka możliwość chociażby 3 czerwca, kiedy będzie się odbywał u nas duży piknik militarny. My zawsze tutaj działamy 15 sierpnia w Święto Wojska Polskiego, no i 11 listopada. To są takie stałe, można powiedzieć, punkty programu, kiedy odbywają się jakieś pikniki militarne, eventy. Czy chociaż jakaś część tego sprzętu, który jest tutaj zebrany, jeździ, działa? Można zobaczyć tego typu pokazy? Tak, ja myślę, że my jesteśmy w ogóle jedynym muzeum na terenie Warszawy, gdzie duża część tego sprzętu jest na chodzie, ponieważ nasi pracownicy, nasi mechanicy, którzy tutaj pracują, także Fundacja Promilitaris, która nas wspiera, stara się o to, aby te pojazdy nie tylko były ukompletowane, ale też żeby były na chodzie. W związku z tym tutaj często można zobaczyć pojazdy w ruchu. No to koniec naszej wycieczki po Muzeum Polskiej Techniki Wojskowej. Wielkie ukłony dla gospodarzy tej wyjątkowej imprezy. Mamy nadzieję, że jeżeli nie w tym roku, to w przyszłym odwiedzicie Noc Muzeum właśnie w tym miejscu. Miejsce jest niesamowite i wyjątkowe i bardzo je polecamy. Ja zachęcam Was standardowo, żeby zostawić nam lajeczka, zostawić subskrypcję. No i zapraszam Was na kolejny materiał. Tym razem przeniesiemy się w trochę inną epokę. Trzymajcie się!